zatańczyłby z policjantem na filmiku do TikToka? Z karłami na Z przykład. karłami? Ale z dwoma, czy? Z kilkoma. Powiemy, jaki jest Team Salt. I don't take any supplements systematically. Ja za to biorę sporo suplementów. Jaka walka dotychczasowa była najtrudniejsza? No po prostu mnie zajechał kondycyjnie. I try to eat as clean as I can, proper meals with, I don't know. Dobra, to pozbieraliśmy trochę tych pytań z Instagrama, ze strony dla patronów, chyba z Facebooka jeszcze, whatever. W każdym razie mamy ich troszeczkę pogrupowane, także postaramy się przelecieć. Nie na każde będziemy odpowiadać wszyscy, bo zajęłoby to 5 lat, ale zaczniemy, myślę, od takich najważniejszych i od najbardziej istotnych, których ludzie naprawdę chcą wiedzieć. Także zacznę, bo pierwsze pytanie jest do Pawła Jaworskiego. Zatańczyłby z policjantem na filmiku do TikToka? Jak najbardziej. Już? No tak, myślałem, że trochę bardziej się rozwiniesz. Ciężko powiedzieć. A jakby był nieumundurowany? Nie ma znaczenia. No dobra, no to w takim razie jest pytanie, jedno z wyjątkowych, które przecimy wszyscy. To Paweł, jak już tam trzymasz, możesz trzymać. Jaka walka dotychczasowa była najtrudniejsza? Z Dorianem Olivarezem była najtrudniejsza na Worldsach. To był ćwierćfinał chyba. Dlatego, że no, po prostu mnie zajechał kondycyjnie i był na tyle krótki, że nie mogłem nigdzie tam się zmieścić pod niego. Ale tak, jednak z Tomim Langakerem była najtrudniejsza. Bo to była taka walka, że w sumie nic się nie stało, ale byłem na tyle skupiony przez całą walkę, że naprawdę czułem się tak niesamowicie zmęczony, no i też jeżeli bym popełnił jakiś błąd, to mógłby to od razu wykorzystać i też dała mi największy jakby hype cała ta walka. Which fight was the most difficult for you? For me, fights with Mazur probably are the More than with Sebastian? more, I would say, yeah. More than with Sebastian, but Sebastian was also tough matches, tough fights. Nikitas? I'm thinking definitely I think Mazur and maybe Škorić back then. Yeah, that was crazy. The guy is like 115 kilo black belt. Yeah. And it was like a good couple of years ago. I was smaller and weaker, so that was a tough one. I think that's it. Teresa? Dla mnie chyba najtrudniejszą walką była walka na Mistrzostwach Europy i BJTF. Ogólnie był bardzo wysoki poziom, nie pamiętam jak dziewczyna się nazywała, ale to chyba była taka najtrudniejsza walka dla mnie, też pod względem zasad. Dużo była trudniejsza niż walki w Polsce. Dobra, to mamy to. W takim razie Dla Ciebie? Dla mnie najtrudniejsza walka? Kurde, nie wiem, mogę powiedzieć, kto był dla mnie Nemezis. Dla mnie Nemezis był zawsze Krzysiek Suchorabski, który przychodził, mnie bił na 4 walki i 4 przegrałem. Także kiedy walczyłem w kimonach, to zawsze było demotywujące. A pamiętam, że ostatnią przegrałem na przewagę, więc to było moje największe osiągnięcie chyba. Także tak, ale przejdźmy do ważnych rzeczy. Co jest cheat mealem po zawodach? Tereska? Pizza z Pizza Hut. Dla mnie KFC. What is cheat meal? Jaki KFC, jakie? O Jezu, nie wiem, obojętnie po prostu coś z KFC. Max? I eat everything. I don't have cheat meals. I cheat all the time. You can tell. Same here, I would say, same as Max. But I guess, either some KFC or whenever guys are going hamburgera type Better thing. than McDonald's? KFC? I mean, większy, kinda, yeah, seems better. Chicken wings.
Także to chyba odpowiem i przy okazji może jakieś takie, nie wiem, uchylimy rąbka tajemnicy już oficjalnie, czyli powiemy jaki jest Team Nassault. Team Nassault jest od, tak naprawdę mamy tutaj wszystkich z teamu Saltowego. Brakuje jednej osoby, do której chyba było największe pytanie, czy Vlad, czy Kacper Garczyński. No i na Solcie jeszcze zawalczy Vlad, a potem zobaczymy w przyszłości, jak będzie na kolejnych teamowych pojedynkach. Także mamy, w taki sposób wygląda team na Solta. Co trener Polczyk myśli o zawodniku Grzegorz Ngien Viet? Myślę, że to jest zawodnik kontuzjowany, ale z ogromnym potencjałem, zarówno sportowym, jak i memicznym, także warto, żeby dużo trenował. No, czy robimy jakieś mobility, czy poświęcamy na to dodatkowy czas? Powiem ze swojej strony, że troszeczkę robimy na treningach, jakby nawet zamiast tej głupawej rozgrzewki typu przysiady i pompki, właśnie mamy jakieś tam elementy jogi i mobility. A czy coś robicie poza tym? No, szczerze mówiąc to wątpię, ale... Bro, my mobility can be described as just me standing up and trying to reach the floor. It's not impressive indeed. Max, are you making any additional mobility? Just more strength and conditioning than mobility. About your supplementation and eating, are you thinking about this? Oh. Nikita, what about Yeah, people want to know. People want to know. In my opinion, like the most important things that actually matter is the healthy sleep and enough healthy food, so enough protein. I love protein. I love protein too. We know you love protein. Protein rock. Consume daily and at least 8 hours of sleep. And beyond that, I think if you don't have this, then supplements won't really change much. But I don't take any supplements systematically. Yeah. Let's move on. He took all of them when he was younger. Didn't have to know. do nothing. like obelisk, he like just fell into the Pot. pot with the steroids. Yeah, I also don't do much supplements. I take creatine and that's it basically. I try to eat as clean as I can, like proper meals with, KFC. I don't know, like some meat, rice, vegetables, like the usual stuff, and then after that whatever. Yeah, and I agree with Nikita, sleep and proper volumes of training and recovery, it's more important than supplements. Tak, ja przede wszystkim nie jem słodyczy, ani nie piję coli. I Kłamie. robię to samo co chłopacy i czasem biorę kreatynę, jak o niej pamiętam. No to ja za to biorę sporo suplementów, bo bez nich mam wrażenie, że zaraz bym się rozwaliła. Jestem, nie wiem, D, B, olej z wątroby dorsza i tak dalej. Takie podstawowe, ale mam wrażenie, że dzięki nim jakoś lepiej się regeneruję. Jak ich nie brałam, było dużo gorzej. Więc tak. No. A jeżeli chodzi o dietę, no to Deman, dba, on jest głównym kucharzem, dba o moje zdrowie. No i staram się jeść właśnie dużo ryżu, białka w różnej postaci. Zależy od okresu. Czasami sobie pozwalamy na więcej słodyczy, czasami mniej. Zależy, czy chcę się przygotować bardziej już do walki, czy jest jakiś taki sezon off, sezon właściwie. A jak to wygląda w podeszłym wieku? No, suplement, jak jestem leniwy i zapominam o rzeczach, w związku z tym jakby czasem z pilnowaniem tych supli jest duży problem, ale w pewnym momencie jakby się okazało, że trzeba. Także, ale szczerze mówiąc to nawet nie wiem, bo nasz trener do przygotowania fizycznego dał mi jakąś wielką paczkę różnych dziwnych rzeczy, jakichś olejów, witamin, takich innych, strzykawych, kreatyny i tak dalej. Nie, ale faktycznie wydaje mi się, że ta suplementacja jednak na pewnym poziomie jest niezbędna i faktycznie z wiekiem jest to tym ważniejsze, nie? Także, no nie wiem, ale ta podstawowa kreatyna, to jakiś stack, to jest wydaje mi się takie coś, co jest w miarę tanie, dostępne i robi dużą różnicę, także też jakby ktoś miał wątpliwości, to polecam. Także tak. Any rituals before the competition? Jakiekolwiek rytuały, cokolwiek, co robicie przed zawodami? No, zakładam te same ciuchy zawsze. Przed zawodami? No, Czy na zawody? Te same rasze i spodenki. Staram się. Ale pierzesz się w trakcie? Nie, właśnie rzeczy nie. Okay.
Naprawdę? Startujesz w tym samym cały czas? Staram się. W tych takich szczęśliwych startuję. Takie leginsy z czerwonym napisem. Tak, to są też szczęśliwe. Okej. Tereska? Dla mnie przez jakiś czas był to zimny prysznic. Teraz trochę przestałam tak robić ze względu na nerki, ale to mi bardzo pomagało, zwłaszcza jeżeli start był rano. Teraz to jest po prostu założenie słuchawek, odizolowanie się. Zazwyczaj jak już trafię na matę rozgrzewkową, to cały stres mija, więc do tego momentu staram się po prostu wyciszyć, a później już jest okej. A masz jakąś ulubioną piosenkę? Oj, Którą zawsze puszczasz? mam różne, zależy od okresu. Miałam raz taką ulubioną piosenkę z, jak się nazywa, z Dzikiej Doliny, z takiej bajki. Tak, z Dzikiej Doliny. Którą sobie śpiewałam i nawet raz sobie ją śpiewałam podczas walki, bo zapięta w trójkącie, tak sobie leżałam i sobie śpiewałam, aż w końcu wyszłam. Podbudowała mnie na duchu, ale tak ogólnie to zależy. Bardzo różnie. Nie mam jednej konkretnej. Paweł, powiedz, jaka jest twoja ulubiona piosenka? Tu zapomniałem. To zaśpiewaj. Nie. Nie. Ale przypomnisz sobie. Przypomnę na koniec. Dobra. Any rituals or favorite song? Yeah, I have no rituals. I just try to calm myself down, empty my mind from the thoughts. So when you enter the fight, you're not thinking about anything. You're just performing. That's it. Yeah, same here. No rituals whatsoever. Listening to Kot Olga, probably. Jara mnie to. Jara mnie to. Yeah, that's pretty much it. How are you able to connect like intense trainings and competitions with your private life? I'm unable to do it. It's disconnected. I have no private life. What about you, Max? Same, it's hard because if you train a couple of times per day, you need to rest in between, and then there is not much energy left to do other stuff, but you can always manage to have some time and do some other stuff as well if you organize yourself well. So you train together with Lala? Yeah, that's true. Yeah, but it's on the mat, like in the training it doesn't matter, I don't know. I mean, of course, like we talk and joke and hang also as we train. It's not just pure training, it's also social thing, but still, it's all on the mat. Okay. Co ja teraz? To ja cały praktycznie swój wolny czas spędzam na macie. Gabrysia jeszcze nie jest o to zła, więc dobrze. No i staram się wykorzystywać ten czas stricte na jiu-jitsu. No to w sumie tak samo. Nie ma czasu na nic innego. Połączenie pracy z treningami jest praktycznie niemożliwe, więc pracuję też w gorylu. No i gdyby Damian nie trenował, no to też uważam, żebyśmy się praktycznie nie widywali, więc całe życie tak naprawdę rozgrzewa się w gorylu i na macie. No, nie, z mojej perspektywy to nie ma social life ani private life, nie, bo nie wiem, czuję, że mam dwa etaty. Jeden to jest taki trenersko-zawodniczy, drugi to jest gdzieś tam prowadzenie goryla i albo jestem zmęczony, albo jestem na treningu, także tak to wychodzi. No, może kiedyś, jak dorosnę, będę duży, to coś się ogarnie. Powodzenia. Any special tips how you deal with stress before the competition? Kto ma tego mikrofona? Dawaj. Kurczę, dla mnie to jest po prostu zaczęcie rozgrzewki, potem mój stres jakoś znika i ogólnie pogodzenie się z tym uczuciem, bo ono nie znika nigdy, on cały czas jest, tylko tyle, że za każdym razem już coraz bardziej rozumiesz, dlaczego to się dzieje i przestajesz się na tym skupiać, więc przestaje to tak przeszkadzać, no ale to nie znika, to po prostu jest. Kurczę. No ja bym powiedział, że na pewno ilość startów. Im większa ilość startów, tym lepiej i człowiek będzie w stanie lepiej sobie radzić z tymi emocjami. I że to jest taki klucz, który powinien pomóc, ale nie u wszystkich. Mi na przykład to pomogło i tak bym to rozwiązywał, jakbym miał jeszcze raz sobie z tym radzić.
Yeah, like I said, I think it's just about not thinking at all, because when the competition day comes, you're going to be stressed, but everything is done, all the training is done, you cannot change anything from there, so it's best not to think about the outcome, not to wish for anything or nothing, just try to empty yourself from the thoughts completely, so you just enter and perform without thinking about anything. Yeah, I completely agree with what the guy said, and also like for the lower level guys, for like white and blue belts, it's probably don't have any expectations from yourself, so you just enter it with like it's probably totally fine that you guys gonna be losing for the first bunch of competitions, and then it's a matter of volume that will decrease the stress over time. No też jakbym miał dać komuś radę, jak uniknąć stresowych sytuacji, to są chyba tylko setki startów. Naprawdę, jeżeli ktoś jest zaznajomiony z matą i jest na niej po raz enty, to po prostu ona już nie powoduje takiego stresu. Natomiast jeżeli przygotowujemy się do jednych zawodów w roku, no to zawsze będzie problem i zawsze będzie nam ciężko coś na tych zawodach zrobić, bo bardziej myślimy o stresie niż o samej walce. Także wydaje mi się, że po prostu matogodziny, setki matogodzin plus dużo zawodów powinno rozwiązać problem stresu. Where do you see yourself within 2 years? Oh, It's not long period, you know, so it's only 2 years. Nikita. I don't know, I see myself doing pretty much the same stuff, just hopefully with some wins in some bigger tournaments behind me, and that's it. Yeah, still training, improving, and trying to be better every day. I'm definitely aiming for trials, so that would be my biggest achievement if I would end up on the podium there or just like have a good run. This is what I'm looking for, and I think I can do it. Nie? No dobra. To ja chciałbym, żeby było tak fajnie jak teraz, a czy będą wyniki, to mniejsza. Tak naprawdę i tak już jest fajnie, pod tym względem, że sobie żyję tak, jak kiedyś sobie wymarzyłem, więc to, co chciałem, to spełniłem, a wszystko, co będzie obok tego, to będzie jedynie dodatek, także tak. Paweł, może jakieś zawody w zapasach? W zapasach? W tureckich zapasach mógłbym wystartować. W Oliwie? Bez oliwy właśnie i bez... Do sucho. I bez spodni. I bez spodni. To bardziej ekstremalna wersja, nie? Tak. Że na sucho. Nie? No dobra, no ale najpierw łóżkowe mistrzostwa świata w łóżkowym jiu-jitsu muszę wygrać. I dopiero później mogę myśleć o zapasach. Jak dla mnie to mogłoby zostać tak jak jest. Wiadomo, chciałam jakieś tam osiągnięcia zdobyć, jeżeli chodzi o medale, ale tak naprawdę cieszę się, że jestem tutaj z chłopakami i że w tej ekipie mam nadzieję, że zostaniemy przez te 2 lata. To jest dla mnie najważniejsze, a medale przyjdą. Jakiś Black Belt, Seminar Tour? Może. Dobra. Ja to w sumie wiem, że chciałbym, żeby to wyglądało w sumie tak jak teraz za 2 lata, ale za 2 lata wydaje mi się, że dużo wody w Wiśle upłynie i będziemy mieli najbardziej utytułowany team w historii europejskiego jiu-jitsu i raczej skłaniam się ku temu, że tak będzie właśnie. Za ile i pod jakimi warunkami wystartowałbyś w MMA? Myślę, że was nie stać. Robiłam przez chwilę MMA, no to nie jest sport dla mnie. Nie jestem aż tak agresywna i nie chciałabym. Czyli raczej karate podłogowe zostaje. Tak, A zdecydowanie. jest jakaś taka przeciwniczka, dla której no Której byś nieważne, obiła ryja? jakie byłyby pieniądze, ale byś się zgodziła? Nie. A w fejmie? Fejmie? Że nie musiałaby być dobra Jak mi za w te sztukach 2 lata walki. nic nie wyjdzie, to wtedy pomyślę. Ja? To pewnie w fejmie byś z kim zawalczył? Z karłami na Z przykład. karłami? Ale z 2 czy Z kilkoma. z kilkoma? No. 100 karłów kontra Musisz jeden. wyzwać teraz Mini-Majka do kamery. Ale 100 karłów to jest dużo, wiesz. No właśnie, jak ich zebrać, to jest dopiero wyzwanie. Nie, no, Pojechać na minicamp. jakby było coś śmiesznego, to bym mógł wystartować. Yeah, I don't have any aspirations to do anything with MMA. I love to watch it. But I with good like money? the sport. I don't know. It depends who's opponent. Maybe. But what would be the price
you fighting MMA? That was With Mariusz Pudzianowski. He's old, come on. I don't know. Really, I would need to like 1 million think zlotys. about it. Would you fight With whom? with Mariusz Pudzianowski? I don't know who is it. Bro, he's like the strongest man in the world. Okay, no. Polish version. No, thank you. His fights like takes 30 seconds. Yeah. Yeah, hammer fist, make you simpler a bit. No, I'll stay poor. I mean, for a good price, I'll do it. It also depends on the opponent. I'm not taking on some Niedźwiedź or something like that. I'm not doing this. Bartosiński. What about Bartosiński? Nah, bro, I'm not doing this. But for some freak fight in Fame, bro, if they pay good money and it's just some random dude who never fucking did martial arts, like, sure, whatever. I'm just gonna pull. What would be your strategy? Like Paul Craig? I don't know. I would trust the preparation of my strategy to the coaches from Gorilla because I'm dumb about it. So I just trust the people who have the experience. Okay, so Mariusz Pudzianowski will be good opponent for Nikita. No, for Maxi. Ty masz chyba doświadczenie. Ja już to mam za sobą, także teraz to już zostaje mi tylko Czyli Fame. wystarczy 100 zł, żeby cię zakręcić. Teraz zostaje mi tylko Fame, także musiałoby być jakieś fajne nazwisko, żebym czuł satysfakcję z bicia człowieka albo z bycia bitym. Także ostatnia no. W jakim sporcie byś był, gdyby nie jiu-jitsu? What sport would you do? I want to say freestyle wrestling, but at the same time I realize that I'm too soft for this shit. Like, I don't know, but probably some other martial art, which is like the closest, I guess, is freestyle wrestling. Like Turkish wrestling? Turkish, maybe on the weekends for fun, and then the main quest would be still freestyle wrestling, I guess. I don't know, probably some not connected to martial arts like swimming or diving. I love water, so it would be something connected to water. Yeah. Maybe some Or- surfing. I remember one more. Yeah, surfing. I try to surf, so I have only like Slap challenge? two lessons behind me, but it's something what I would love to do for sure. Yeah. For you, it's hobby horsing, right? Hobby. No, żeby się skipować. Nie. Ja bym pewnie biegała, teraz moje kolana mi na to nie pozwalają, więc nie mogę. Jakieś wycieczki w góry i tak dalej. Raczej połączenie się z naturą w jakiś tam sposób, ale nie ma na to czasu. Może dzisiaj, po zakończonym obozie. Babcio? Ja? No hobby horsing, tureckie zapasy, bo nikt by mi nie uwierzył, że w normalnych bym chciał startować. I w łóżkowym jiu-jitsu chciałbym startować, chciałbym zdobyć tytuł Łóżkowe jiu-jitsu ma mistrza potencjał, świata. to prawda. Tutaj jest zawodnik. Czempion łóżkowego jiu-jitsu. Legenda. Jakie plany po zwycięstwie w łóżkowym jiu-jitsu? Nie wygrał. Dalej startować. Że na pewno zrobimy drugą część przy najbliższej okazji. No na razie tyle, także dzięki i wracamy do treningu, bo Max musi pokazać Octopussy.